Dzień dobry, witam Was bardzo w takim pięknym zimowym enturażu. Oznacza to zapewne kolejną wędrówkę, jasne. Dzisiaj zdobywamy Żaltman, czyli najwyższy szczyt gór Jastrzębich, a dodatkowo szczyt potrzebny w koronie Sudetów. I co będzie ciekawego? Otóż będę dzisiaj wędrowała całkiem sama. Pierwsze, co Wam pokażę, to punkt, gdzie zaparkowałam, czyli jesteśmy w miejscowości Radwanice, FK Banik Radwanice. Jest tutaj taki malutki klub sportowy i jednocześnie parking, gdzie można sobie zostawić samochód. Można by było oczywiście zaparkować bliżej szlaku, bo szlak wiedzie tam, ale postanowiłam, że jednak bezpieczniej zostawić samochód w takim miejscu, bardziej widocznym. Co na dzisiaj zaplanowałam? Otóż będzie szlak niebieski najpierw, który potem przejdzie w szlak zielony. Po drodze mam nadzieję, że zobaczymy kilka schronów z okresu II wojny światowej, sprzed okresu II wojny światowej z lat 35-38. Zobaczymy jaskinię zbójnika Lotranda, zobaczymy schronisko Jastreba Buda i to wszystko w ramach jednej wycieczki samotnej. Trasa jak na razie rozpoczyna się tak. Wędrujemy sobie i z drugą. To dowód na to, że szlak jest właściwy. Nie patrzcie na tą moją gołą głowę, bo oczywiście mam czapeczkę, rękawiczki, wszystko jest w plecaczku. Dodatkowo są przekąski, raczki również, bo jak widzicie może być różnie. A dodatkowo bardzo się cieszę na tę wyprawę, ponieważ wiecie, zawsze wędrowałam z najbliższymi. To jest cudowne i to jest super, natomiast mam ochotę na taki reset, na takie oczyszczenie. Naoglądałam się i nasłuchałam innych, którzy chodzą, wędrują i przeżywają takie swoiste katarzis. Ja oczywiście wybrałam taką sobie, umówmy się, nie za długą dzisiejszą trasę, żeby zobaczyć, jak to jest. No i oczekuję, tak? Na te głębokie przemyślenia, na to oczyszczenie głowy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale w sumie jestem bardzo podekscytowana. Także zobaczymy. Jak zobaczycie na tym słupie, szlak skręca. Opuszczamy tak naprawdę wieś. Wkraczamy do lasu. Jest tutaj warstwa śniegu, natomiast jak zobaczycie, pod spodem jest lód. I to już jest moment, kiedy dla bezpieczeństwa założę raczki. A tutaj, jak widzicie, cały czas towarzyszą mi strumienie. Zobaczcie, jak pięknie. Raczki założone, więc będę teraz tak troszkę krukała, ale naprawdę jest ładnie. Tu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Idziemy. A to z drugiej strony również strumyczek. Proszę, niebieski szlak. O. Tędy. Ups. Właśnie widzę jakiś domek jest zaznaczony na mapach. Zajrzymy. Co? Jesteście ciekawi? Bo ja uwielbiam takie klimaty. Jedzą
tylko dla zwierzaków. Otworzyła nam się panorama. W związku z tym, że pogoda dzisiaj taka średnia, to spróbuję Wam coś pokazać, bo może się okazać, że jak widzicie te chmury, na szczycie nie będzie co podziwiać. Tutaj zdaje się jedzonko, tutaj ambona. Nie wiem, czy tak jak polscy myśliwi często też mogą mnie pomylić z dzikiem. No nic, idziemy dalej. A tu wyrób lasu. Proszę. Maszyny. W związku z tym, że dzisiaj niedziela, więc cisza. A my idziemy dalej. To może teraz 2 zdania o Górach Jastrzębich. W końcu spacerujemy właśnie po Górach Jastrzębich. Jest to bardzo niewielkie pasemko górskie w Sudetach Środkowych, głównie w Czechach, w tak zwanym kraju hradeckim. Różnie podają. Mówią, że długości 17 do 25 km, a szerokości 3 km. Więc rzeczywiście umówmy się, no takie raczej pasemunio bym powiedziała. Najwyższym szczytem jest właśnie Żaltman, na który idziemy. I znowu różnie podają. 739 albo 740 metrów z wieżą widokową właśnie. Góry są mocno zalesione, a cechą charakterystyczną właśnie jest to, że znajduje się tutaj bardzo dużo bunkrów budowanych w latach 1935-1938, które miały ochronić Czechosłowację ówczesną przed agresją niemiecką. No cóż, jak wiemy z historii, tak się nie stało. W 1938 roku na mocy Układu Monachijskiego wszystkie te bunkry przeszły bez jednego wystrzału we władanie Niemiec. Ale wiecie co? O tym sobie może powiemy, jak sobie przy jednym staniemy. Jeżeli zerkniecie na mapę, to każdy z tych bunkrów ma swój unikalny numer. Można je w ten sposób zlokalizować i sobie o nich poczytać. Bunkry, które będziemy mijali na drodze, to są te tak zwane małe schrony, czyli po czesku mówiąc żopiki. I uważam, że to jest słodkie. A my na ten moment cały czas idziemy szlakiem niebieskim. Zrobiło się troszeczkę leśnie. Już jest jakoś tak przyjemnie, już jest troszeczkę bardziej klimatycznie. Zaraz Wam to pokażę. Droga jest rozjeżdżona przez maszyny pracujące tutaj, te leśne, zwożące drzewno, więc no tak się dosyć średnio idzie, bo te muldy po prostu są zmarznięte w tej chwili, więc mało komfortowo, ale za chwileczkę, mam nadzieję, przynajmniej tak było na mapie, wejdziemy w jeszcze bardziej dziki las. Zobaczcie, cały czas towarzyszy mi taka wartka woda. Pięknie szumi. A co istotne, cały czas jestem sama. Nie widziałam jeszcze ani jednego człowieka, więc super. I teraz zdaje się, kończy nam się autostrada, a zaczyna wspinaczka. O i proszę bardzo, autostrada idzie tutaj, a my niebieskim szlakiem. Koniec tych przyjemności. Bardzo proszę. Szlak jest. Tada! I już mocno zaciemnione. Idziemy. No, Wam powiem, że za mną taki dosyć wyczerpujący fragment wyprawy. Rzeczywiście przewyższenie takie strome, więc wiecie jak to jest, nie? Jak czytacie, że górka sobie taka niezbyt wymagająca, to nie oznacza, że tak całkiem się nie zmęczycie. Ja się troszkę zmęczyłam, ale nic, idziemy dalej. Chyba widzę jakiś żopik. Jeżeli będzie dobre podejście, to sobie do niego podejdziemy, a jeżeli nie, to pod samym szczytem przy drodze coś tam napotkamy. I wyłania nam się
rozstaje dróg. Z tego co pamiętam, w tym momencie nasza trasa niebieska nam się skończy. Znaczy ona oczywiście pójdzie dalej. My przestaniemy nią iść. I teraz wkroczymy na szlak zielony. Już podchodzimy. Zaraz wam to pokażę. I teraz będzie troszeczkę bardziej wypłaszczona trasa. Także to takie dosyć ostre podejście. Nam się po prostu skończy. Przynajmniej tak to wyglądało na profilu wysokościowym. Teraz, no tak, to już znamy. A tu, bardzo proszę, pańska cesta. I tak jest, Zaltman, 1 kilometr zieloną trasą. Tu. Tu. Idziemy. Och, jak pięknie. No i zobaczcie. Zbliżamy się do kolejnego rozstaju dróg. Z tego co pamiętam, to my nadal zielonym, ale jesteśmy już w sumie naprawdę blisko, ale wyłoniła nam się tutaj taka ładna wiatka. Myślę, że to świetne miejsce, żeby sobie usiąść i napić się wody. Tak jest. Ile kul. Proszę bardzo. Zaltman 0,7 km. Nadal zielonym szlakiem. Bardzo fajne są te punkty, rescue pointy. Bardzo mi się to w Czechach podoba. Rzeczywiście co kawałeczek nie trzeba opisywać, jakby coś się stało. Tylko można podać i służby ratownicze będą wiedziały, gdzie jesteśmy. No dobrze, a my sobie idziemy. Proszę bardzo. Góry Jastrzębie. Oto dowód. Jesteśmy właśnie tutaj. A my sobie podejdziemy do tej żywietki. Usiądziemy. Napijemy się wody. Bo szczyt już niedaleko. Słuchajcie, nadal ani jednego człowieka na trasie. Ani jednego. Widziałam tylko ślady stóp. Także jeżeli macie dosyć zatłoczonych szlaków niektórych, jeżeli pomyślicie sobie, że na Śnieżkę wchodzi 5000 osób dziennie, to bardzo proszę, znaleźć można jeszcze takie miejsca, gdzie jesteście tylko wy, spokój, cisza i natura. A widziałam 2 sarenki, które mi przebiegły drogę, nie zdążyłam niestety chwycić za telefon, także jest naprawdę urokliwie. Dopowiem jeszcze w kwestii Gór Jastrzębich, ponieważ mówiliśmy, że jest to kraj chradecki, Sudety Środkowe, Czechy, natomiast pamiętajcie, że Góry Jastrzębie też tak troszeczkę zahaczają o Polskę, tak zwany worek okrzeszyński, czyli z Okrzeszyna można wejść na szczyt Gór Jastrzębich, Jański Wierch, i jest on w Polsce. Także jest to najwyższy szczyt Gór Jastrzębich, polski najwyższy szczyt Gór Jastrzębich, Jański Wierch właśnie. Niektórzy geografowie zaliczają Jański Wierch do gór kamiennych, czyli gór kruczych, czyli podpasemka gór kamiennych, ale generalnie większość ze względu na różnice geologiczne zalicza jednak Jański Wierch właśnie do Gór Jastrzębich. Także mamy też swój polski akcent w tych górach. No nic, słuchajcie, zostało naprawdę niewiele, więc śmigam dalej. Bliżej szczytu, więc zrobiło się nieco zimniej. Mam ciekawostkę a propos Zaltmana. Słuchajcie, po niemiecku ta góra nazywa się Hexenstein, czyli Wiedźmi Kamień, Wiedźmi Głaz, więc nie wiem, co tu się kiedyś odprawiało, ale musiało być nieźle. Za tymi drzewami, zdaje się, już jest szczyt, a przed nami, tak jak wam mówiłam, taki przydrożny schron.
Żopik otwarty. Co, nie będę wchodzić do środka. Wejdziemy go sobie może tylko. Tu, jak rozumiem, stanowisko strzelnicze. Wiecie co, tu można wejść, aczkolwiek jest naprawdę dosyć lodowato. I myślę, że nie będę ryzykować. Takich schronów było podobno 10 000. Powstawały kosztem wielkim, naprawdę, narodu czechosłowackiego w latach 35-38. Miały chronić, tak jak mówiliśmy, granice przed Niemcami. No i niestety, jak wiemy, zostały oddane bez jednego wystrzału na mocy traktatu monachińskiego, na który Czechów nawet nie zaproszono. Paradoksem historii jest, że jak wkraczała tutaj Armia Czerwona, to duża część jeszcze niezniszczonych przez Niemców schronów, ponieważ część im służyła do ćwiczeń artyleryjskich, po prostu ćwiczyli na nich swoją broń. Część z tych schronów posłużyła właśnie Niemcom do obrony przed Armią Czerwoną. Także, no, taki paradoks historii. Tutaj kolejny. Ale już nie będziemy podchodzili, bo i tak nie mam latarki, więc w środku nic nie zobaczymy. A tu, o, jest wieża. Widzicie? Także jesteśmy naprawdę blisko punktu szczytowego. Jest Żaltman, ale jeszcze nam tutaj 10 metrów brakuje. Czyli jeszcze przy wieży będzie wyżej, 740. Ale jesteśmy. Tu jakieś miejsce na ognisko. Bardzo proszę. Jest miejsce na ognisko. Są ławeczki. A my dalej podążamy w kierunku wieży. Oj, chyba usłyszałam pierwszych ludzi. No niemożliwe. Idziemy. Bujawka. Niemożliwe. A łyżka na to niemożliwe. Strasznie lubię takie elementy. O, proszę. Dobra, nie będę się bujać. Tu i to. Zaraz się widzimy na szczycie. Zobaczcie, jaki jest piękny. No i proszę bardzo, Żaltman 740 metrów. Tada, zdobyty. A teraz zobaczcie ciekawostkę. Takie stopnie można było sobie wykupić. Całość jest naprawdę
mocno ogrodzona. Więc ja nie będę ryzykowała. Nie będę wchodziła wyżej, bo się po prostu boję. Jestem sama, nóżka mi się omsknie i będzie kłopot. Także widoczki z dołu wieży. Bardzo proszę. Tam jest wieża na Żaltmanie. Naprawdę 200-300 metrów. Podchodzimy do zbocza. Mamy oczywiście piękne widoki, ale dodatkowo to jest jaskinia łupieżnika, czyli rozbójnika Lotranda. Tylko do końca nie wiem, jak ja mam do niej podejść. To wygląda dosyć stromo. No ale nic. No i proszę. Ale to całkiem nie koniec jeszcze dzisiejszych przygód. Co będzie dalej? Otóż nie wracamy tą samą drogą. A robimy sobie, tak jak mówiłam, taką małą pętlewkę. I teraz pozostawiliśmy szczyt po prawej stronie, a my idziemy dalej zielonym szlakiem do schroniska Jastreba Bodal, czyli jak rozumiem schronisko Jastrzębie. I no, zobaczymy, być może będzie tam szansa napić się czegoś ciepłego, a droga jest piękna. Według mapy za jakieś 20 minut tam będziemy, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda trasa. Zwróćcie uwagę, co kawałek mijamy schron. Zwróćcie uwagę, naprawdę tych schronów, tych żopików jest tutaj po prostu multum. To jest w zasięgu wzroku, nie wiem, co 20, 30, 50 metrów. Tam kolejny. A my dalej zielonym szlakiem. Za mniej więcej 20 minut, nawet pewnie teraz mniej, będziemy w schronisku. Coś mi się wydaje, że mój zielony szlak dobiega tymczasowo końca, bo zaraz gdzieś tutaj już będzie schronisko. Jest Jastrebi Bołda, jest bufet. Idziemy. Zamówiłam żenneczkę, czyli ichniejszy kapuśniaczek, ale nie umywa się. Słuchajcie, nie umywa się do naszego, ale ciepły. Po wyjściu ze schroniska idziemy czerwonym szlakiem 2,7 km i będziemy w Radwa Nowicach. Schronisko jest 690 metrów nad poziomem morza, więc mam wrażenie, że będziemy teraz już tylko schodzić. Nie będzie żadnych większych przewyższeń. Kieruję.
Tu. Tu idzie w obie strony. A my idziemy tędy. Jest naprawdę pięknie. Jest to fajne miejsce do wędrówki, natomiast bardzo zdradliwa powierzchnia. Jak zerkniecie, to tu naprawdę pod spodem mamy cały czas lód, więc bez raczków ani rusz. A tu zobaczcie. Zobaczcie. Źródełko. A dodatkowo, jakby ktoś potrzebował, kubeczki. Zobaczcie, jakieś ładne widoczki otwierają. To, co przede mną widzicie, o, tu i tu, zaraz pewnie się wyłoni zza zakrętu, to już są Radwanice. Myślę sobie, że to już jest doskonały moment na podsumowania. Nie będę Was ciągała ze sobą do parkingu, no chyba że coś się jeszcze fajnego po drodze wydarzy. Jak było? Bardzo fajnie. Naprawdę bardzo sympatyczna trasa. Natomiast nie był to mega forsowny spacer, aczkolwiek pewnie jutro go odczuję. Jeżeli chodzi o pomysł na samotne wędrówki, to bardzo mi się spodobał. Nie miałam żadnych głębokich przemyśleń. Olśnienie jeszcze przede mną, jeszcze oczekuję. Natomiast myślę, że fajne, swoim tempem, bez czasami marudzących członków zespołu. Natomiast no ma to też swoje minusy, czyli wiecie, no zdjęć z drona nie będzie, no bo Maciej w życiu mi nie da swojego drona do dotykania, więc jakby nie. Cóż, takie zdjęcia tylko z ręki, aczkolwiek jest to sympatyczny i fajny dziennik podróżny. Żaltman zdobyty, najwyższy szczyt gór Jastrzębich, szczyt do korony Sudetów zaliczony. Idziemy dalej. Pamiętajcie, co czwartek nowy odcinek na naszym kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Czy podoba Wam się chodzenie tylko ze mną, czy jednak tęsknicie też za Maciejem? Do zobaczenia, pa!